Czy są jakieś... O ja pierniczę. Szwagier, jakie forfitery. Zawsze marzyłem o tym, ale emocje sięgają zenitu. Co to za gościu tu siedzi w środku? Jest ta ekscytacja, jest zabawa. Wow, to jest bestia. Jest! Hello, sir. Czuję, że żyję. Cześć moi drodzy, w końcu wybrałem się na tą przejażdżkę łodzią, przynajmniej tak będę próbował. No, ceny z kosmosu, ale słuchajcie, to jest niewyobrażalna sprawa. Przyszedłem tu do biura, a pani mówi, że ja potrzebuję bilet wstępu do Parku Narodowego. I uwaga, to jest 5 km stąd. Kosmos. Dlaczego ona nie sprzedaje tych biletów? Dlaczego nie ma biura chociaż blisko tego biura Parku Narodowego? No po prostu, no dlatego ta turystyka kuleje. Bo to trzeba jechać tu załatwić, tam załatwić, to załatwić. Biurokracja, łapówkarstwo i po prostu no takie napalenie się na turysta. Ja rozumiem, że jest bieda, już to wiele razy powtarzałem. Ale nie tędy droga, ludzie tu nie przyjadą poza jakimiś zorganizowanymi bogaczami, to ludzie nie przyjadą do Afryki na jakieś takie powiedzmy średnie wakacje, bo to przechodzi ludzkie pojęcie. Za tuk-tuka, słuchajcie, 10 km tam i z powrotem, to jest 20. Gościu mi powiedział 80 zł. No znam ceny, nie wiem, chociażby w Krakowie jadę taksówką i za 20 km zapłacę mniej. A paliwo jest droższe. I to jest tuk-tuk, a nie powiedzmy jakaś Toyota Corolla, która ma dużo większe koszty utrzymania. Patrzcie, ile ludzi tu idzie do kościoła. Ja im tłumaczę, mnie się pytają jak jest. Ja mówię, że mi się średnio podoba. Słuchajcie, oburzenie. Tam jeden facet, kobiety zwłaszcza, że w ogóle co ja sobie myślę i w Europie to oni jest bardzo drogo. Ja mówię, przepraszam, ale w ilu krajach pani była, pan był, tak? No to nie odpowiadają, więc wnioskuję, że no co najwięcej w kilku. To nie o to chodzi, żeby się tu przechwalać, ale byłem to jest mój pierwszy raz w Afryce i takie są moje po prostu doświadczenia, takie są moje wnioski. Zapytali grzecznie, odpowiedziałem im grzecznie, no i nagle bulwersacja, słuchajcie. Nie podobało im się to co mówiłem, że no nie tędy droga, że czy ja wyglądam jak bankomat? No mówię, jakbyście przyjechali do Europy, to ja też nie porównuję tych kontynentów, nie o to chodzi. Też jakby tak w pół drogi, żeby się spotkać, ale ja nie chciało mi się dzisiaj, słuchajcie, wyjść z tego miejsca, gdzie śpię, do godziny 2, bo wiedziałem, co się wydarzy. No w momencie, jak wychodzę na ulicę, to po prostu niby się, mówiłem wczoraj, przyzwyczaiłem, ale jednak się nie przyzwyczaiłem. Nie chcę się czuć jako bankomat. Zacząłem gumę żyć, to niedobra oznaka. One person. 90 plus 20. Where is your nationality? Polish. Poland. Z takim oto świstkiem mogę się udać na łódkę dopiero. Kosmos, słuchajcie. To biuro tutaj jest oddalone chyba z 5 czy 6 km w szczerym polu. Hello. I'm very well. You? W szczerym polu i dzięki teraz temu tylko może... Where are you going? I don't need any guide. Ludzie tutaj na tym czacie nagrzani, no niestety, trzeba być stanowczym czasem, z pełnym respektem do wszystkich ludzi, ale próbują się przyczepić gdziekolwiek, gdzie bym się nie pojawił po prostu. No i ten papier, to jest wstęp do parku, trzeba było jechać, słuchajcie, po taki wertepach. Cały jestem zakurzony, mniejsza z tym. I ogień.
Spróbuję teraz kupić ten bilet na łódkę. Tylko że sprawa jest taka, że biuro zniszczyli. O, tu było. Ale jazda. Ale podobno bilety można kupić. Idę do tej pani. Myślę, że powinno być wszystko gitarka. Write your name. This Or is company or 2,500. My name? Thank you. W końcu udało mi się, mam te 2 bilety i jadę. Co to za gościu tu siedzi w środku? Who is he? Both operator. Sorry? Who is the gentleman? Yeah, this is operator. Dowiedziałem się, że ten pan, który koło mnie siedzi, to jest motorniczy łódki. Myślałem, że się ktoś nam tu wcisnął. Jezioro jest oddalone około 10 km od tego biura, w którym się załatwia bilet na tą łódkę. O, ale tu jazda. Nawet się nie pytam, czy ten motorniczy ma uprawnienia jakieś na łódkę. Come with me. No, just to myself, sorry. Nie wiem, czy on ma jakieś uprawnienia na łódkę, ten pan. Nie będę go legitymował. Ufam. No ale jezioro pełne krokodyli oddziaływuje trochę na psychikę. Mam nadzieję, że tylko przy brzegu siedzą. Tam jakieś forfitery, tu się kąpią. Normalnie się kąpią w tej wodzie. Wysiadka. 20 minut podróży i pan sternik, przepraszam za nazwanie go motorniczym, idzie ze mną i płyniemy. Would you like to come with me? Okay. Yeah? Go, go. Come on, man. Come on. Co? Pepper or is. Pepe? Here. Zabieram też kierowcę ze sobą, niech się przejedzie. Co będzie tak siedział w tuk-tuku. Tu są panowie, którzy kontrolują tu akcję. Chyba trzeba nalać paliwa, żeby nam nie zabrakło. Zobaczymy. Hello, sir. Salam. देखने सलाम नो What's your name? my name is Neguse Neguse. He's soldier. He's a soldier. Yeah. Okay, that's why. Thank you, sir. Okay. All the best. To był strażnik parku wojskowy. Wojskowi tutaj strzegą parków narodowych. Wchodzimy. A to lokalny rybak. Zobaczcie, na tratwie wypływa. No trzeba mieć, że tak powiem, cojones z wolframu, jak ja to nazywam.
Woda takiego koloru bardzo brunatnego, brązowego. No jak to na wodę w jeziorze przystało. Ciężko chyba zobaczyć tutaj zwierza, jakby jakiś przepływał. Ale oba te drapieżniki, hipopotam i krokodyl, one nie żyją, nie pływają na takich głębinach, bardziej tam, gdzie jest płytko, bo łatwiej o jakąś zdobycz, a hipopotam w ogóle to jest bardzo kiepskim pływakiem, z tego co czytałem. Że on nawet nie pływa, tylko tak brodzi, chodzi po dnie. Drzewo rośnie pośrodku jeziora. Ale fantastyczna bryza. This is Mikael, mój przyjaciel, który przywiózł mnie tutaj tuk-tukiem. No i sobie razem pływamy. My name is Michał, it's like Mikael. Semas, yeah. My name is Saint. You know Saint? Saint Michael. Yeah. God bless you, man. Saint what is it? Yeah. Kilometer. Huh? Wow. Wow. Jaki piękny ptak. To chyba orzeł. Is that the eagle? No. No. The other one. No powiem wam, jestem może 15 minut na tym jeziorze i warto było. Jakieś ptaszystko ogromne przed chwilą widzieliśmy. Na wyschniętym, opuszczonym drzewie, które wystaje po prostu spośród tej wody. Wydaje mi się, że to było jezioro nie tak dawno chyba zalane, no bo jakim cudem by tam takie drzewo się ostało? Ile by musiało mieć setek lat? Takie moje przypuszczenia. Wystają tu takie kikuty, bardzo sporadycznie. Chyba że odpływ jest tak duży. Słuchajcie, dopływamy właśnie na wysepkę krokodyli. Czy są jakieś... O ja pierniczę. Wow. 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 Are you seeing biggest one? Where is Very, it? very big. There? Ah. Wow. Ale wielkolud. Szwagier, at least 4 feet. At least. Ale bestia. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 krokodyli, z czego już 10, z czego już część do wody czmychnęła. Tu jeszcze jest taki malutki. Pa szwagier, jakie forfitery tu leżą. Ale bestia. Give him some chicken. Wow, jaki tamten ogromny. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego zobaczyć w środowisku naturalnym krokodyle. Zawsze marzyłem o tym, ale emocje sięgają zenitu. No, warte było to tych $65 nawet za wynajęcie tej całej łódki. Wow, no tego w Zosie nie zobaczy. Nie mam żadnego kurczaka, a też nie chcę sam być tym kurczakiem. Wow, ale aż mam gęsią skórkę, powiem wam. Petarda. Ruszył jeden do wody. A tam się jeszcze jeden skrył. Nie wiem, czy oni na muchy czekają. Zapraszam wszystkich do śledzenia
wciskania subów. Facebook, YouTube, Instagram. Solo po planecie. Wow, to jest bestia. Wow, prawie bym wypadł. Troszeczkę mi przeszła gęsia skórka. Wypaść tu do wody pośród krokodyli to jest chyba najgorszy możliwy scenariusz z dostępnych. Wow, duży się ruszył. No to pięknie mi tu przypozował. Kici kici, taś taś. A, zapomniałem, że to krokodyl, a nie lew. O, idzie. See, are you see? Come on. This one. No, tu paluszków to bym nie wsadzał. Prywatna plaża. Na długo ręcznik by mi tutaj nie posłużył. I don't want to swim. Wow. Bye. Słuchajcie, fantastyczna przygoda. Czuję, że żyję. Any chance for a hippopotam? Maybe. Słuchajcie, widziałem hipopotamy tutaj wynurzały się. Kawałek może nagrałem. Nie mam niestety takiego super zooma, bo kręcę tylko telefonem. Czekam na czasy, kiedy będą razy 7 obiektywy w komórkach. Ale powiem wam, dreszczyk emocji był. Na pewno, bo pomimo, że może ułamek sekundy wynurzał się i zanurzał, nie możemy podpłynąć, bo jest mielizna. One tylko tutaj na mieliznach tak operują. Dlatego hipopotamy blisko brzegu żerują, bo tak jak wspominałem, one nie umieją pływać za dobrze. No nie podpłyniemy, ale w każdym bądź razie. Jezus, jak ja często używam tego słowa, tego stwierdzenia w każdym bądź razie, muszę się tego oduczyć. To jest właśnie ta główka latająca na lewo i prawo, którą pamiętam, jak kiedyś byłem na safari w Indiach, to cały czas lewo, prawo, gdzie jest jakiś zwierzak. Jest ta ekscytacja, jest zabawa, zadziała troszeczkę pieniędzy do ręki, dałem sternikowi. Jest hipopotam, wow. Zanurzył się, ale zaraz się wynurzy. Jest hipopotam. Free, 1, 2, 3. Czuję się jak prawdziwy Indiana Jones w poszukiwaniu zaginionych hipopotamów. Gdzie te hipcie? Wystraszyły się chyba. Wow! Wynurzyły się tu. Akurat filmowałem w tym momencie. Obczajcie to. Jest hipopotam. Jest drugi. Gęsia skórka. Ale emocje. Wow. A tam malutki taki. There was a little one there. There's a bird. Różne gatunki ptaków, około 380 z tego co wyczytałem. Nie jestem jakimś ornitologiem, ale podziwiam te piękne stworzenia. Wow. Mogę wykluczyć, co to nie jest. To na pewno nie jest myszołów. Kolega mi powiedział, że to jest drugie największe jezioro w Etiopii. Największe jest jezioro Tana w północnej części, północno-zachodniej części Etiopii. Wow, look at the bird.
Oj, życie jest piękne. Naprawdę. Moje obawy co do sternika zostały rozwiane. Pan za mną, no widać, że robi to od lat. Czułem się super bezpiecznie i komfortowo poza tymi kilkoma moimi poślizgnięciami przy skakaniu po łódce, kiedy to chciałem zbliżyć się zbytnio do krokodyli. Także bardzo serdecznie im dziękuję, że mnie wzięli. Mike, all right? Good? Yeah. Warto było. Tyle powiem. Ależ chodzą po mnie emocje. Marzenia z dzieciństwa się spełniły. Zobaczyć krokodyle i hipopotamy w Afryce. Coś niesamowitego, bezcennego. Leje się teraz ze mnie pot, jest mi gorąco. Nie czułem tego zupełnie na wodzie. Emocje chyba powoli dopiero opadają. O, jakie ogromne ważki tu latają. Tego się nie da kupić za jakieś pieniądze, aczkolwiek wydawało mi się drogo, bo nie ma znaczenia, czy jedzie 5 osób, podróżuje w łódce, czy jedna, cena jest taka sama. No, dla podróżników solo jest niestety Afryka jest droga, bo nie ma nas zbyt wielu. Generalnie to nikogo nie spotkałem, wszyscy są zorganizowani. Ale wracając do tego wieczoru, do tego popołudnia, słońce powoli zachodzi. Jestem niesamowicie uradowany tym, że mogłem po prostu tego doświadczyć. Salam, salam, thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Siadamy. You ready? See what? Mikey, sit here, this one. Oh yeah, wow. That's something special. A tu mamy jeszcze jedną przygodę. Now, Start them out. capture photo. Thank you, brother, thank you. Słuchajcie, to jeszcze nie koniec przygód na dzisiaj. Święty Michał, bo tak mi się kazał nazywać, rany boskie, jakie tu pelikany są, czy co to za ptaki, wziął mnie do miejsca, gdzie łowią ryby po prostu. Zobaczcie na to. Wioska rybacka. Tutaj się spotykają, widzę, na połów. Patrzcie, jakie tu ptaszory stoją. Thank you for taking me here, man. Thank you, thank you. I can eat here. Eat? Yeah. Yeah? Okay. No, to na koniec będzie jeszcze malutkie co nieco. Słuchajcie, świeżo złowiona rybka i tutaj
chłopaki mi zrobią na grillu. Popatrzcie na to. Ho! Tutaj jakaś salsa się robi. Ya, ya, ya. Salam. Salam. Bude alekomai. Za te dwie rybki, słuchajcie, w pięknym sosie, smażone na grillu, 200 birów to jest jakieś $3. Ja nie wiem, co to za ryba jest, ale wygląda wspaniale. Z dodatkiem pomidorów, cebuli, jakiś chyba papryczek chili i trochę przypraw. Nic więcej nie potrzeba. Proste jedzenie, uczciwe jedzenie, świeże jedzenie. To się zawsze opłaca. No good man? Look at him. Look at this, how strong he is, yeah? You in Africa? Good man. Yeah, look. Yeah. Problem is, God bless you. yeah, God bless you. good man. Jeżeli to tak smakuje, jak wygląda, to nie mam pytań. Już się nie mogę doczekać. Tasty. Okej. Delicious. Zanim jeszcze zjemy, szybki skok w bok, ponieważ tutaj niedaleko zobaczyli podobno hipopotama. No to lecimy. Dobrze, że woda jest. O, tu trzeba przeskoczyć. Ups. Salam. Wow. O, wszystko mokre. Wpadłem właśnie w jakieś konkretne błoto. Ale czego się nie robi dla polowania na hipopotama. Kurczę, ciężko wybrać, bo już bym zjadł tą rybę. Ale jak mówi, że jest hipopotam, rybę zawsze można zjeść, a hipopotama nie zawsze. Where is it? Yeah. Are you see? Oh yeah, big one, yeah. No, come on. Jest hipcio, wow. I się nie zanurza. This is good one, okay? Yeah. Obczajcie. Jest hipcio. There are no crocodiles here? Bliżej się podejść nie da. In this lake, O kuźwa. dangerous. No to nie lepiej nie podchodzę, bo mówi, że tu może w każdej chwili krokodyl wyskoczyć. Ja pierdzielę. Wow. No tego to bym nie chciał. No Michał posłuchał swojej intuicji i podszedł jak najbliżej wody. Dodatkowo się zgrzałem. Całe szczęście, że mi to powiedział w porę. Jest hipcio. I see the cover doing. Yeah. Are you see? The night time go from them. This is the way. Wow. Słyszeliście to? To nie było burczenie w moim brzuchu. Hipopotamy wychodzą w nocy, jak już nie grzeje. Zobaczcie na te ślady tutaj. Moja stopa do tego. Wow!
Wow. Ja pierdzielę. Jaka wielkość. No, to pokazuje potęgę tego zwierzęcia. I idą sobie tutaj na te polanki podobno i wyjadają po prostu trawę, bo są roślinożerne. Ale cały czas się odwracam, czy tu nie wyskoczy jakiś krokodyl. Nie koniec emocji jednak na dzisiaj, nie koniec odcinka. Ten hipopotam był naprawdę blisko. Myślę jakieś 80 metrów, może 100, nie więcej. Wyskoczył w pewnym momencie tak bardzo wysoko, no ale nie byłem przygotowany, bo już szliśmy z powrotem. Wspaniałe kolory tuż przed zachodem słońca. Wszystko się zmienia. Nasze jedzonko już gotowe chyba. Touch is this one, okay? Yeah. Yeah, it. Ale pyszna kolacyjka, słuchajcie. Na masę genalo. Chyba się trochę odwodniłem. O, ale rybka jest fantastyczna. Wspaniałe popołudnie. O, ale ostrość, od razu kata leci. This is real Africa. Gdyby nie wielkość tej patelni, to inaczej bym ją załatwił, nie ręką. Wow, ale się najadłem. Zestaw dla dwóch i 2 kole, około 22 zł. To już naprawdę koniec tego odcinka. Widzieliśmy krokodyle, hipopotamy, różne ptaki ciekawe. I jeszcze na zakończenie wioskę rybacką, znaczy wioskę, no taki punkt rybacki, w którym zjadłem niesamowitą rybę. Wspaniały smak, wspaniały dzień. Dziękuję, że byliście ze mną. Michał Rusin z Solo po Planecie. Zapraszam do subskrybowania, do śledzenia, do wspierania mnie. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło. Cześć.